Dzisiaj wybrałem się na wycieczkę po Kabulu, żeby zobaczyć, jak w ogóle wygląda stolica Afganistanu. No wygląda dość, czekajcie, takie zasieki, trochę podobnie jak w Bagdadzie zresztą. Też takie mury, oni się tutaj wszędzie ogradzają na prawo i na lewo, ponieważ wcześniej były jakieś tam różne problemy. Teraz podobno już się nic nie dzieje. Jest ze mną mój lokalny przewodnik Ariani, on spędza z nim 2 dni, zwiedzając Kabul, oglądając różne ciekawe miejsca, a jutro jedziemy do Bamian. 3 godziny jazdy samochodem w jedną stronę, rany boskie. Ale zobaczymy, może będzie fajnie. No, mam nadzieję, że będzie fajnie. Nie bardzo mi się chce jechać motocyklem razem z nim tutaj, więc jedziemy samochodem. A tymczasem zwiedzamy Kabul. سلام بكل افغانستان What's the reason of this bird? Just to pleasure or Big one tail. just keep it home in the tent? Yeah. When we keep it in cage, because they're you can visit any shop if you want. The birds market, this is something unusual. Oh wow. Eagle. But Yeah. so you can visit. Try to. Poszliśmy na bazar, na którym można w zasadzie kupić wszystko, ale tu głównie chodziło o to, żeby zobaczyć ptaszki. Rzeczywiście można kupić najróżniejsze ptaki, nawet orła wielkiego można kupić, ale co tu się dzieje, to jest kurna jakiś Meksyk. Muszę zainwestować w lokalny strój, bo po prostu to chyba źle wygląda. Tu nie ma turystów jeszcze na tyle, żeby tak się czuć swobodnie, więc definitywnie dzisiaj jakiś fashion store będzie potrzebny.
take walk, okay? Drive, but No jest okej, okay. Idziemy na bazar broni. Tak, tutaj się kupuje broń na bazarze. Nie wiem co to będzie, ale może coś kupię. How are you? Można kasę wymienić do wyboru do koloru. Najróżniejsze waluty. Kurde, nie. Bazar wymiany walut. Tu jest kasa, tam jest złoto. Tu jest kasa, tam jest złoto. A gdzieś za chwilę będą karabiny. Hello. I see. Dzisiaj odwiedziłem sklep z bronią, z karabinami najróżniejszymi, do wyboru do koloru. Może to nazwać myśliwskie, chociaż ja wiem, na kogo to myśliwskie. Taka mała kolekcja. To jest grobowiec założyciela Afganistanu. No, jakaś cała historia opisana, ale to już wyższa matematyka. Zresztą tu sobie można przeczytać na tej ścianie. Pewnie wszystko tam jest napisane. Ami Filipe Rafa. No weapon. Welcome back. Hello. How are you? Are you fine? Thank you. Yes. There is some shopping. Yeah. I'm going to call the scan code. Yeah, go ahead. Good. Yeah, yes. Good. All right. Say again. Zoom call. Ah, okay. You have room card? Yes, I have it. Yeah. Yes. Phone.
finished. Tak, yes. Thank you. Manana. Ah, banana. Oh, no. Come on. Hello. Dziś mój drugi dzień w Kabulu, więc wybrałem się na wycieczkę z tym, tutaj z moim lokalnym kolegą do Bamian. Bamian to jest jakieś 3 godziny jazdy stąd. Tam wysokie góry, no, gdzie po pierwsze jest, znaczy był posąg tej tego Buddy, który został zniszczony przez talibów, oraz jest to w ogóle no, super, podobno fajne miejsce. Wczoraj szafura była, powiedziałbym, no taka dość trudna do podróży. Na pytanie moje, czy dzisiaj pojedziemy tym samym samochodem, no to mój przewodnik powiedział, że nie, będzie inny samochód, inny kierowca. No, samochód też ma dość ciekawą sytuację, wygląda jak wygląda, ale zobaczymy. Mam też przy okazji możliwość popatrzenia z perspektywy lokalnego kierowcy, jak wygląda ruch i jak oni tu w ogóle jeżdżą. Sposoby lokale są żebrzące kobiety. No nic, zobaczymy jak ten dzień wyjdzie dalej. Oh, it's okay, it's okay, it's okay. Yeah. Samochód się niestety zepsuł. Coś tam, jakiś problem z elektryką, więc popchnęliśmy go, żeby kierowca pojechał do mechanika, żeby jakoś zapalić. A tymczasem idziemy piechotą oglądać dziurę, w której był kiedyś Budda, a talibowie wzięli, no i go zniszczyli. Więc zobaczymy, co z tego pozostało. Ogólnie okolica piękna. Widoki super po drodze. Droga taka fajna, akurat na motocykl można powiedzieć, chociaż parę miejsc było takich dość trudnych, zalanych wodą, bo tu były powodzie niedawno i osuwiska, ale warto było przyjechać. Fajnie. I komu to przeszkadzało? Tyle setek lat to było i było dobrze. Przeszkadzało im. Widzę jakichś pierwszych turystów w ogóle w Afganistanie.
No i dojechałem do Bamian. Tam powinien być Budda, ale tego Buddy nie ma, no bo go zniszczyli niestety. No trudno, tak to wyszło. Summa summarum osiągnąłem cel mojej wycieczki, ponieważ od tej chwili będę wracać z powrotem. Tu jest ze mną mój kolega, mój przyjaciel Arjen, to jest lokalny przewodnik afgański. Gdyby ktoś chciał skorzystać z jego usług, załatwi wszystko. Zawiezie, przywiezie, załatwi wszystkie dokumenty i tak dalej. Także wszyscy turyści, którzy chcą tu przyjeżdżać, śmiało proszę walić do niego. Arjen, can you please say something about, let's say, yourself and how to attract the Polish tourists? Yeah, first of all, it's my pleasure to have you here and welcome to Afghanistan, especially Bamiyan. And this is the Buddha of Bamiyan, which was destroyed by Taliban. So I'm a tour guide, so we are just helping tourists and especially Polish to take around and show these places. And actually, especially Polish people find this place so much interesting, so they really like these places so much than any other tourist. Thank you, Arjen. Słuchajcie, trzeba przyjechać do Afganistanu. Nie wygląda wcale tak źle, jak o nim piszą. Jest trochę inaczej. Trzeba zachować pewne zasady. Trzeba się ubrać troszeczkę po lokalnemu, chociaż to jest nawet bardzo przydatny ubiór, fajny. Nawet naprawdę fajnie tu się chodzi przy tych temperaturach w takim stroju. Więc śmiało do Afganistanu trzeba przyjeżdżać. No widoki to zapierają. Rzeczywiście pięknie. Już kiedyś byłem w tym rejonie, może nie dokładnie w tym kraju, ale po drugiej stronie tych wszystkich gór. Tadżykistan, Uzbekistan, cały Pamir Highway. Pięknie, cisza. No trochę tam dzieciaki krzyczą, ale jest okej, no. Super. No trochę się dowiedziałem na ten temat. Oczywiście to trzeba wszędzie posprawdzać jeszcze w internecie i poczytać. No niemniej kiedyś w tym rejonie, jakieś 5000 lat temu tak naprawdę, w ogóle żyli Hindusi głównie i tutaj się modlili i do Buddy, i do słońca, i do ognia, do tego typu religii. Zresztą jak mi tutaj powiedziano, że Afgańczycy wcześniej także byli właśnie, no to jeszcze nie było islamu wtedy, wiadomo. Co ciekawe, razem z moim przewodnikiem jest jego kolega, który jest, no krótko mówiąc, jest talibem, więc taka rozmowa jest dość ciekawa, ponieważ ja pytam, mówię, no ale to, no, dlaczego oni to zniszczyli, no więc są trochę dwie wersje. Jedna wersja od mojego przewodnika, który absolutnie nie jest, mówi, no tak, no to jest bez sensu, to jest głupie i tak dalej, ale jego kolega mówi, no tak, ale to wcale nie jest powiedziane, że to myśmy to zniszczyli. Nie, to może ktoś inny zniszczył. Także jak zwykle polityka jest dorabiana na potrzeby sytuacji, więc ogólnie tutaj będąc w Afganistanie, no, trzeba też zwracać uwagę na to, co się mówi, jak się mówi, żeby mimo wszystko bezpiecznie spędzić tutaj czas. Idziemy zobaczyć drugą dziurę i pewnie jeszcze i trzecią dziurę, bo tego jest tutaj dużo. O, tam nawet jakieś mieszkanko jest. Proszę bardzo, można się wprowadzić z widokiem na Giewont. Kurczę, wysoko. Tam nawet można wejść na górę schodami, ale tu są gdzieś schody w tej ścianie. Ale chyba sobie odpuszczę. شنو المكان جوندي؟ ماسك بيعملي ماسك بيعملي والله مسكون Jednak szedłem na górę, namówili mnie. Co prawda płuca wypluwam. Ale dobra, bardzo było. Chwilę z bar z dobrymi drinkami, ty się przydał u góry. Takie schodki tutaj mamy. Idziemy w tą dziurę. Muszę wyłączyć tę kamerę, bo muszę się trzymać. No nie, może dam radę. Ja pierniczę. O, tam widać dziurę.
Jaka czysta ta woda i zimna. Podobno w zimie zamarza. Można po tym chodzić. No to wszystko jest w takiej okolicy mocno surowej. Nic tu nie ma. Trochę przypomina taki Great Canyon w Stanach. Nieprawdopodobne. To się nazywa czysta woda. Czyściutka. Można podobno nawet łódkę wynająć się przepłynąć. Rybki na dole. Nie ma nazwy, ale cały tutaj to miejsce ma nazwę Bandi Amir. Is it mean something? Yeah, that's right. Does it mean something? No, it's the Just the name. name? No, it's the name of Imam Ali, the leader of Shia, the Okay. persons who believes and that come from, is the messenger of Allah. All right. Okay. U podnóża tego jeziora jest meczet na pamiątkę, nie powiem czego, bo nie jestem w stanie zapamiętać do końca, o co chodzi tutaj, ale ktoś tutaj ważny spędził noc, dlatego wybudowali taki meczet. Traktują to jako miejsce takie trochę święte, chociaż nie bardzo rozumiem, dlaczego miejsce święte jest tak obmalowane tymi wszystkimi napisami. Pytałem zresztą tutaj moich przyjaciół, ale powiedzieli, że po prostu, no cóż, no niektórzy nie mają szacunku do takich miejsc już. Czy było warto przejechać tyle? Czy było warto nadrobić trochę tej drogi do Polski? Czy było warto mieć jeszcze 7000 km do domu? Zawsze powiem, że było warto. Nawet jak tyłek boli, czy jest 43 stopnie, to właśnie do takich miejsc warto przyjechać, zobaczyć. Dojeczka. Co ciekawe, to jezioro to jest tam właśnie wyżej. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że jesteśmy poniżej poziomu wody w tej chwili. To jest wątróbka z pomidorem i z czymś tam jeszcze. No nie wiem, jeść czy nie jeść? Jeść czy nie jeść? Zaraz spróbuję. دو خوراک جور کنم؟ چایش چی رقم هست؟ نفهم چای هم هست، نان هم هست، بگو ایده جای چای نشابه بگیریم جای چای نشابه میگیرین؟ همه وقت مدرسه یا نه؟ آه خیره What بزرگ is this? یک دقیقه کم بیتی کسی هو یا؟ یک دقیقه کم بیتی بگو نه نفهم نشابه که بگیری خیره بزرگ ست مرجی چی رو بیتم؟ مانا چیه؟ تنخواه ما مانا میده برایش چرا پاشو کنه برای پاشو نه با پاشو مانا رسیدیه نیاش थोड़ा थोड़ा मालूम है भैया थोड़ा थोड़ा मालूम है थोड़ा थोड़ा मालूम है How is that? Całkiem niezłe. Is it tasty, bro? It's good.
It's good. नमक दे Do you want salt? नमक दे गरम बियर में दीजिए Maybe a little bit, yes. Let's go friend Banana. कुर्बान خوب صحیح پخته شد دیگه. ها بیخی دیگه متو To jest naprawdę dobre. Trochę warunki takie dziwaczne. Mam nadzieję, że żołądek przeżyje. Pojechaliśmy zobaczyć jeszcze jedno jezioro. Ja nie wiem, kurczę, no kolor jest niesamowity. Rzeczywiście, pięknie. Czystość tej wody jest nieprawdopodobna. Chyba nigdy w życiu nie widziałem tak czystej wody. Waterfall, so we will visit that, okay? You can text me that. Słyszałem, że będzie tu pięknie, ale nie spodziewałem się, że będzie aż tak pięknie. Więc zdecydowanie, będąc w Kabulu, trzeba przyjechać do Bamian i dalej do tych jezior tutaj, do wodospadów. To jest po prostu zapiera dech. Woda jest tak czysta, no ale taka fajna, można w niej pochodzić, orzeźwiająca. Zimno oczywiście, ale no baja. Nie spodziewałem się, że będzie tak fajnie. Fajne miejsce. Arjen, mój lokalny przewodnik w Kabulu, który wcześniej, zresztą byłem z nim wcześniej w kontakcie jeszcze przed w ogóle wyjazdem z Dubaju, załatwił mi tak zwany tourist permit, czyli dzięki temu mogłem pojechać i w ogóle odwiedzić Kabul, bądź pojechać właśnie do Bamian, zobaczyć jeziora i tak dalej. No niemniej wciąż nie miałem road permit, czyli nie miałem dokumentu, który mi pozwalał na jazdę przez Afganistan. Arjen stwierdził, że spróbuje coś mi załatwić, więc zaczęliśmy jeździć po całym mieście, zwiedzając najróżniejszego rodzaju urzędy. No niestety nie dało się tego nagrywać ze zrozumiałych chyba względów, więc byłem i w urzędzie celnym, i byłem w urzędzie jakimś zagranicznym. No byliśmy dosłownie w kilku dobrych urzędach, żeby oczywiście wejść do każdego urzędu. Są barykady, są wielkie mury, są faceci z kałasznikowymi, są całe zasieki, więc to nie jest takie proste, żeby tam wejść. No niemniej, ostatecznie w odpowiedniku naszego polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych poznałem jakiegoś wysokiej rangi urzędnika, nawet mówiono mi, że to jest minister, więc trudno do końca powiedzieć, który to tak sobie wziął do serca, że ja tutaj przyjechałem z Polski, oczywiście historia z Facebookiem i Instagramem oraz promowaniem informacji o Afganistanie wciąż funkcjonuje, że stwierdził, załatwi mi bardzo mocny dokument, który dzięki temu będę mógł jechać bez problemu i bezpośrednio do granicy z Iranem. Ten dokument faktycznie mi załatwił, przeczytałem sobie, zobaczyłem, co tam jest, no mówię, dobra, no lepsze to niż nic, tym bardziej wiedząc, że w drodze powrotnej będę już jechać samemu, więc nie będę miał kogo, kto będzie mi zarobił za tłumacza. No i w zasadzie to pomogło. Więc cały dzień spędziliśmy na jeżdżeniu po mieście, załatwianiu jakichś możliwości, żeby móc spokojnie jechać z powrotem bez żadnych wielkich problemów.
No i przyszedł dzień wyjazdu z Kabulu z powrotem do domu. Czyli przede mną 500 km do Kandahar, kolejne 500 km do Herat. Niestety wciąż bez wizy irańskiej, więc trochę z dreszczykiem emocji. Podobno uda mi się odebrać tą wizę w konsulacie irańskim w Herat, który już jest przed samą granicą irańską. Podobno, jeśli nie, z powrotem 1000 km do Kabulu. W Kabulu, jeszcze przed wyjazdem do Kandahar, podjechałem do ambasady irańskiej z myślą, że mi się uda odebrać moją wizę, ponieważ dostałem zaproszenie już do Iranu, więc myślałem, że odbiorę wizę. Niestety, mimo to, że czekałem do 8:30, żeby ambasadę otworzyli, i jeszcze tam z pół godziny gdzieś tam w kolejce okazało się, że mają taką politykę, że nie wydają wiz w Kabulu na przejścia lądowe, tylko lotnicze. A gdzieś tam jest zapisane w tych moich danych, że ja będę przekraczał drogą lądową. No więc, no cóż, straciłem niepotrzebnie dobre ze 2 godziny, bo mogłem wyjechać o 7 rano i już bym jechał, no a tak trudno, zapakowałem się i w dalszym ciągu bez wizy powrotnej do Iranu zacząłem jechać w kierunku Kandahar. Droga do Kandahar to jest 500 km, no niby asfaltowej drogi, ale to jest droga, którą raz przejechałem już w drugą stronę i wiedziałem, że ona będzie trudna. Wiedziałem, że tak naprawdę, żeby zrobić to dobrze, to trzeba wyjechać 7 rano, to tak spokojnie. Ta droga jest cała rozryta, ma mnóstwo dziur, ma mnóstwo przekopów, tam się jedzie prawym pasem, lewym pasem, prawym poboczem, lewym poboczem, obok drogi, w tumanach kurzu. Raz jadąc właśnie takim objazdem było tyle kurzu od ciężarówek, że po prostu włączyłem długie światła i po prostu mówię, żeby nikt we mnie nie wjechał przeciwka, bo oni wszyscy jeżdżą po wszystkich możliwych stronach. Także ten odcinek bardzo, bardzo trudny. Rzeczywiście taki, bym powiedział, mocno wymagający. Mnóstwo oczywiście checkpointów, mnóstwo pytań, a co ja tu robię i tak dalej, mnóstwo oglądań wizy i paszportu, mnóstwo zdjęć naturalnie, zagrożeń żadnej prywatności, żeby gdzieś zatrzymać się w ciszy i spokoju, nie ma takiej możliwości, natychmiast ktoś jest obok, więc to się nie wydaje. Jak dojechałem do Kandahar i miałem wcześniej zarezerwowany hotel, w tym, w którym już nocowałem wcześniej w drodze do Kabulu, okazuje się, że wszystkie pokoje są zajęte. Nie wiem, no dobrze, ale przecież ja zrobię rezerwację, mam potwierdzenie. No tak, no jest jakaś delegacja rządowa i wszystkie pokoje są zajęte. Ja mówię, to wszystko się zgadza, ale po to mam rezerwację. No tak, ale są zajęte. Ja mówię, ale przecież po to jest ta rezerwacja. No i dyskusja, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Na szczęście ktoś tam mówił po angielsku. Okazuje się, że znalazł się jakiś pokój taki jakiś trochę gorszy, ale nic mi nie przeszkadzało w nim. Więc w końcu przenocowałem. Więc ten dzień mega długi, mega wyczerpujący. 500
walki o ogień. Tak naprawdę, jak włączyła się mi muzyka przez przypadek AC/DC Highway to Hell, tak. To mówię sobie, o, no tak, to rzeczywiście jest Highway to Hell. I tak się skończył dzień. Z Kandahar do Herat wyjechałem w okolicach godziny 8. Zaraz po śniadaniu w zasadzie. To jest znowu 570 km drogi, która no, podobno ma być lepsza. Mniej więcej połowę tej drogi już jechałem od strony granicy irańskiej, więc o tyle było dobrze. No, druga połowa była nie wiadomo. Dostałem swój ważny list od urzędnika w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, więc mam nadzieję, że nie będzie problemu na checkpointach i okej. Jak wyjechałem z miasta, to minąłem dobre 3 checkpointy. Nikt nie mnie zatrzymał. W ogóle mówię, niemożliwe. To jest w ogóle jakiś luksus. No, przejechałem po prostu. Nikt nie machał, nikt nic nie robił, no to przejechałem. Przejechałem dalej jeszcze ze 30 km, po czym nagle ni stąd, ni zewąd wyskakuje mi na drogę facet z kałachem w ręku i macha, żebym się zatrzymał. No, to nie było typowy checkpoint, to było raczej takie miejsce przy jakichś takich zabudowaniach tylko po jednej stronie. No, facet z kałachem, no to może zatrzymam się rzeczywiście. Nie wiadomo, co mu do głowy strzeli. No ja zatrzymałem się, oczywiście staram się przyjąć dobrą jak zwykle metodę, uśmiecham się, hello, coś tam, wiadomo, że oni tak nic z tego nie rozumieją. No to mi pokazuje, że mam zjechać obok pod budynek, tak mniej więcej jeszcze oddalony od jakieś 10-15 metrów od drogi, tam zaparkować i pójść jeszcze na drugie piętro tego budynku. To mi się trochę nie spodobało. Ale mówię, no dobra, no trudno, to zobaczymy, o co chodzi, co tu się będzie działo. No więc summa summarum trzymali mnie tam przez 45 minut na tym drugim piętrze, sprawdzając mój paszport i ten list, no dobre chyba ze 3 czy 4 razy, robiąc zdjęcia ze 3 czy 4 razy, ale z drugiej strony w międzyczasie częstując mnie śniadaniem, herbatą i tym podobnymi innymi rzeczami, więc takie trochę dziwne sytuacje. Z jednej strony sytuacja jest taka niemiła, a z drugiej strony częstują. W międzyczasie nawet już mówię, dobrze, masz tutaj numer telefonu do tego mojego ministra, dzwoń do niego. Coś tam gadali, nie mam pojęcia, o co chodzi. Oczywiście padły ciężkie pytania, ile kosztuje motocykl. No więc w tejże sytuacji wyjątkowej motocykl GS Adventure 1250 kosztuje tylko $5000. No więc i tak się za głowę złapali, że to jest $5000. W międzyczasie posługiwałem się translatorem Google'a na moim iPhone'ie. Więc jak zobaczył tego iPhone'a, no to mówię, o iPhone, a ile kosztuje taki iPhone? No, podrapałem się po głowie, mówię, no, chyba ze $100. O rany, to bardzo dużo, no dużo. Więc poprosił ode mnie tego iPhone'a i zaczęli sobie robić zdjęcia, trzymając iPhone'a w ręku. Więc można sobie wyobrazić, w jakim to dziwnej sytuacji się znalazłem. Po mniej więcej 45 minutach w końcu puścili mnie, mogłem jechać. Pojechałem. Ostatni odcinek, mniej więcej 150 km przed Heratem, wreszcie okazał się taki malowniczy, ładne góry, super droga. Pięknie się jechało, po prostu się pięknie jechało. Dojechałem do Heratu. Herat trochę inne miasto, takie bardziej zielone. Zobaczymy. Jutro wybieram się na zwiedzanie, więc zobaczymy, co z tego będzie. To już będzie ostatni mój dzień, ostatnie miasto w Afganistanie. No więc tu można kupić wszystko. Można kupić węże, można kupić strusia emu, można kupić ptaki, jakieś różne indyki, konie, kozy, przy okazji jakiś materiał macierzyński. To jest jakiś Meksyk. Taki bazar odbywa się tutaj co piątek, więc co piątek jest to tłum ludzi, którzy sprzedają i kupują wszystko, co popadnie. Może lody włoskie, czyste, ekologiczne, na pewno bardzo dobre. No i mamy most w Herat. No faktycznie taki dość ciekawie wyglądający. Dużo małolatów się kąpie w tej wodzie. Ona też jest czysta wbrew pozorom, jest tylko taka zmulona przez piach.
Jakoś tak motocyklem dałoby się przejechać, jak ten gość jedzie rowerem. Myślę, że tak. Do pierwszego dzwona. Rozmawiam tutaj z lokalesem. Mówi generalnie rzecz biorąc, że aktualnie w Afganistanie jest dużo bezpieczniej. Właśnie dzięki rządom talibów. Więc można spokojnie iść ulicą. Jeszcze kilka lat temu to podszedłby gość z pistoletem, powiedział oddawaj tą kamerę albo oddawaj ten telefon, więc dzisiaj pod tym kątem oni sobie chwalą, że rzeczywiście oni przynieśli bezpieczeństwo. Oczywiście nie chwalą sobie pozostałych zmian, które oni wprowadzili dotyczące głównie kobiet, aczkolwiek to też się zmienia i to też ewidentnie łzyło. Cały Afganistan jest oparty na bazarach, na różnych tego typu, no bazarach chyba tak trzeba to powiedzieć. Wszędzie są bazary, wszędzie można kupić wszystko na ulicy. Oczywiście są także i zwykłe jakieś sklepy, ale to są takie sklepy prawie że bazarowe też, więc wszystko możesz tutaj kupić na bazarze. Pojechaliśmy na przedmieścia Heratu, do takiej małej miejscowości, zobaczyć jak naprawdę wygląda prawdziwe życie Afgańczyków gdzieś tutaj na wsi, już tak poza tłumem miasta i głównymi drogami i tak dalej. I taki meczet tu się pojawił. Okazuje się, że ten meczet ma 800 lat. W całkiem dobrym stanie. 800 lat. Pierwsze ciche miejsce w Afganistanie. Jest po prostu cicho. Ten meczet jest otwarty. Nie ma żadnych drzwi na zewnątrz. Więc pytam się, jak jest tutaj zimno. Jest zimno. Po prostu. Nie ma drzwi. No i trafiłem na lunch. Zaczynamy od delikatnej zupki, więc no, wygląda ciekawie. Całe jedzenie jest w takim miejscu dość fajnym. A to jest mój lokalny przewodnik. Hey, can you say something to the Polish tourists actually? For the tourists, what should I say? I don't know, invite them to your country. Yeah, just come to Afghanistan, everything is okay, it's safe. And Afghanistan is not predictable. I cannot tell anything about it. Just come to Afghanistan, everything is okay. Kidding. And also you can ask Robert, he's enjoying his time in Iraq with great security. That's it. Okej. Także jak widać jest dużo fanów, dużo zabawy, można śmiało przyjeżdżać. A tymczasem coś muszę zjeść, bo głodny jestem. No i co my tutaj mamy? Mamy kawałki kurczaka, mamy jakiś większy kawałek czegoś. Generalnie rzecz biorąc, no mnóstwo żarcia dla 3 osób. Kończę, bo stygnie, głodni jesteśmy. No i po tajniacku, udając lokalesa, chcieliśmy wejść na teren tego meczetu, ponieważ nasi talibowie oczywiście pilnują wszystkiego. No ale oczywiście ja nie jestem dzisiaj ubrany na lokalesa, więc natychmiast rozpoznali, kto jest kto. To jakaś dyskusja. Pokazałem im mój magiczny papier z Kabulu, który absolutnie nie ma nic wspólnego z wchodzeniem do meczetów. Ale papier to papier. No i się udało. No i wszedłem. Zobaczymy co dalej. Tu właśnie jest piątek. Skończyło się jakieś nabożeństwo, jakaś modlitwa ich. W Afganistanie chodzenie w butach wiązanych nie ma najmniejszego sensu. Wszędzie trzeba te buty zdjąć. Nawet w wejściu do sklepu wypada zdjąć buty. W sklepie jest elegancki dywan. Więc chodzenie w butach sznurowanych jest tu mało praktyczne. Zrobiłem lekkie zakupy. Takie lekkie. Mam wizę, mogę jechać do domu. Więc przede mną jeszcze jakieś 50 km do granicy. Zobaczymy, jak ta granica przejdzie. Może będzie łatwo, zobaczymy. Ale tak czy siak przynajmniej jedno mam, że mam już tą wizę, więc mogę jechać spokojnie.
morning. Good morning. What is your name? I'm Robert. Oh, passport. Passport. Kandar, Iraq, Bamiyan, Kabul. Yes. Oh, Bamiyan. Bamiyan. Kandar, Mazar. No Mazar. Bamiyan here. Bamiyan. Yes. Hollandia. Polandia. Poland. Yep. Bamiyan. Bamiyan. Good. Super. Which language do you speak? English. English. Yes. Can you speak English? Yes, I can speak English. Robert, Yes. where do you want to go now? Iran. Home. Europa. Europa. Yes. Home. Good. Taka ściema. Walczy komody i wie, kto tutaj rządzi. Jak to bywa przeważnie na takich granicach, jak zwykle nikt nic nie wie, przynajmniej ja tego nie wiem, gdzie pójść, do kogo pójść, w jakiej kolejności. Nic nie jest oznakowane, przynajmniej na taki sposób, żebyśmy my, Europejczycy, mogli zrozumieć. Każdy krzyczy paszport, każdy ma jakąś władzę, każdy ma coś do powiedzenia, a tak naprawdę połowa z nich po prostu jest ciekawa takich trochę odludków jak my, skąd my tu się wzięliśmy na takim motocyklu. Więc granica z Afganistanem w miarę możliwości w sumie poszła dość sprawnie. Trzeba było jeszcze wjechać do Iranu, gdzie naturalnie była kolejna kontrola i kolejne sprawdzanie, i kolejne dyskutowanie. No niemniej jakoś tak poczułem się nieco lepiej przyjeżdżawszy już do Iranu, kiedy no jakoś tak ten Afganistan już pozostał za mną. Hello. Good. Good. Huh? Hollandia. No i wjechałem do Iranu. Teraz to już tylko prosta droga do domu. Jestem w Teheranie. Wyjechałem już z Afganistanu. Jestem w stolicy Iranu i w zasadzie na tym moja wycieczka, moja przygoda się kończy. Iran to już tranzyt, jestem tu już trzeci raz. Turcja, tranzyt, Europa, po prostu do domu. Chciałem podsumować Afganistan. Po pierwsze, tak jak powiedziałem wcześniej, Afganistan to nie jest wycieczka dla wszystkich. To jest kraj bardzo ciekawy, bardzo interesujący, ale także i wymagający.
Jest to zupełnie inna kultura, zupełnie inne warunki drogowe, zupełnie wszystko jest inne tak naprawdę. Więc dobrze jest mieć trochę doświadczenia. Ludzie wbrew pozorom wyglądają bardzo groźnie, bądź czasami nieprzyjaźnie, ale właśnie wbrew pozorom są bardzo mili. Z jednej strony z kałasznikowem przepytuje cię o twoją wizę, a z drugiej strony w tym samym czasie pyta, a może napijesz się herbaty, albo może zatrzymasz się u nas tutaj przespać, albo może zjesz coś u nas dobrego. Więc to jest ich styl po prostu. To jest ich styl, żeby podejść z karabinem i być groźnym tutaj, poważnym, ale jeżeli do nich się podejdzie z uśmiechem, jeżeli do nich się od razu podejdzie z wesołym nastrojem, oczywiście nikt nie mówi po angielsku, więc wiadomo, że to jest rozmowa na migi, ale z uśmiechem dużym przybija się piątkę, to natychmiast sytuacja się rozluźnia. Oni są niezwykle ciekawi nas, Europejczyków. Oni nie wiedzą, gdzie leży Polska. Oni są niezwykle ciekawi motocykla. Nie mogą sobie wyobrazić, że motocykl może mieć pojemność 1250, a nie 250. Więc ci ludzie są po prostu, tu nie ma jeszcze tak dużego ruchu turystycznego, więc są po prostu ciekawi. Ciekawi nas wszystkich. Więc skoro są ciekawi, to czasami zachowują się dziwacznie. Faktycznie, jak zostawię motocykl gdzieś na boku i odejdę, bardzo często ktoś na niego wsiada, żeby sobie zrobić zdjęcie. Wszyscy muszą wszystko dotknąć, więc trzeba motocykl mieć tak przygotowanym, żeby nie było zbytnio nic na wierzchu, bo nigdy nie wiadomo, jak to się może skończyć. Talibowie. Talibowie to jest ciężki temat, bo ten temat poruszałem kilkukrotnie i to starałem się zrobić bardzo dyplomatycznie, żeby zrozumieć tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi, pamiętając, że jestem jednak wciąż w kraju talibów, więc z pewnym szacunkiem, nawet jeżeli coś mi się w tym wszystkim nie podoba. No więc z jednej strony talibów Afgańczycy sobie chwalą, bo wreszcie jest spokój w kraju, wreszcie nie ma strzelaniny, nie ma wybuchów, jest po prostu spokój. Z drugiej strony narzekają na pewną dyskryminację kobiet, jeżeli chodzi o kwestię ubioru, pozostania w domu, braku pracy, braku edukacji i tym podobnych. Ale to też jest trochę teoria. Okazuje się, że to się zmienia. Rzeczywiście sam na własne oczy widziałem, że to się trochę zmienia. Kobiety zaczynają pracować. W hotelu widziałem Afganki pracujące. Kobiety zaczynają mieć otwarte, odkryte twarze, więc to się zaczyna zmieniać. Spotkałem Anglika, który przyjeżdża tutaj do Afganistanu od 15 lat. Robi tu interesy i sami powiedział, że to, co się dzieje w ostatnich kilku lat dosłownie, pokazuje, że z jednej strony talibowie tacy bardzo surowi i tak dalej, ale z drugiej strony bardziej liberalizują się coraz bardziej. Więc myślę, że ten kraj potrzebuje jeszcze paru dobrych lat. Jak tu jeden z Afgańczyków powiedział, jeżeli nie będzie żadnej wojny, to za kilka lat będziemy normalnym krajem. Coś w tym jest, to fakt. Więc ci ludzie są bardzo, bardzo głodni nas. Podróżując do Afganistanu, bardzo dobrze jest mieć jakiegoś lokalnego przewodnika. Można mieć nawet kilku. Ja w zasadzie miałem przypadkowo wręcz aż 3 w różnych odcinkach czasu. To jest przydatne. Rzeczywiście brak języka angielskiego w wielu przypadkach pomaga, żeby mieć jednak przewodnika. Ci przewodnicy są niezwykle przyjaźni, niezwykle zaangażowani i niezwykle odpowiedzialni na swój sposób, żeby pomóc, żebyśmy się czuli bezpiecznie, żeby było ok. W moim przypadku wjechałem trochę na lewo do tego Afganistanu, bo wjeżdżając do Afganistanu oprócz wizy trzeba mieć tak zwany road permit. To nie jest, oprócz tego, jeżeli się chce zwiedzać jakieś różne turystyczne miejsca, trzeba mieć jeszcze taki permit turystyczny. To są dwie zupełnie różne rzeczy. Road permit, czyli taki permit drogowy jakby na przejazd, załatwia się w ambasadzie. Ja załatwiałem wizę w ambasadzie w Dubaju, nikt mi nie powiedział, że ten road permit jest potrzebny. Może moja wina, też nie zapytałem. Więc jechałem trochę na lewo na koniec dnia, po paru perypetiach na granicy. W Kabulu mój przewodnik, odwiedziwszy chyba 4 różne ministerstwa, w końcu mi załatwił mocny papier z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który
z treści wynikało, że po prostu mam jechać, mają mnie puścić wszędzie i ja jestem w ogóle very important dla nich i tak dalej, i tak dalej. Ten papier faktycznie się przydał ze 2 razy może. Na koniec dnia już w drodze powrotnej, jadąc z Kabulu przez Kandahar do Herat, a to jest 1000 km, w zasadzie już miałem na tyle wprawę na checkpointach, a było ich kilkadziesiąt, że już to wszystko idzie w miarę sprawnie. No niemniej taki permit jest faktycznie potrzebny, więc jego się załatwia w ambasadzie przed wjazdem do kraju, do Afganistanu. Jeżeli chce się zwiedzać jakieś miejsca ciekawe w Afganistanie, a ich jest bardzo dużo, no to wtedy trzeba skontaktować się właśnie z lokalnym przewodnikiem i tenże przewodnik załatwia taki permit na zwiedzanie konkretnych prowincji, konkretnych miejsc. I to też warto. Wbrew pozorom Afganistan jest piękny, geograficznie piękny. Ja niestety nie widziałem wszystkiego. Widziałem w zasadzie z grubsza. Trochę z niewiedzy, trochę z braku czasu, trochę z braku zaufania na początku. No niemniej, no przynajmniej mam jakieś odczucie, wiem jak ten kraj wygląda i jakby czego się mogę po nim spodziewać. Mogę na koniec powiedzieć, że tak, rekomenduję, jeżeli ktoś lubi zwiedzać świat, jeżeli ktoś lubi poznawać nowe kultury, zupełnie nowe kultury, nawet trochę sprzeczne z naszymi przyzwyczajeniami, tak, należy jechać do Afganistanu. Można jechać do Afganistanu. To nie jest w tej chwili ani temat niebezpieczny, no może z wyjątkiem warunków drogowych, odcinek Kandahar-Kabul jest niezwykle trudny, po prostu niezwykle trudny, droga jest w fatalnym stanie i to jest 500 km w zasadzie walki ze wszystkim, więc i to trzeba zrobić w jeden dzień, bo nie ma możliwości nigdzie po drodze przenocowania i tak dalej, więc to jest może jeden odcinek, który faktycznie daje w kości, to tak zdrowo, rzeczywiście zdrowo. Więc jeżeli ktoś jest chłonny przygody, tak, należy jechać do Afganistanu. Oczywiście trzeba się do tego przygotować. Ja się przygotowywałem do tego dobre 3 tygodnie wcześniej, a i tak przegapiłem właśnie ten road permit. Więc jeżeli ktoś chce, tak, trzeba złapać kontakt z lokalnymi przewodnikami, nie ma problemu z tym. Trzeba pozałatwiać sobie oczywiście wizę, też nie ma problemu z tym. Pozałatwić sobie ten road permit, nie ma z tym problemu. Karty kredytowe można używać w bankomatach. Nie jest oczywiście ich bardzo dużo, ale w dużych miastach są jakieś tam bankomaty, więc można się posiliwać czego pieniędzmi. To już tak bardziej w porównaniu z Iranem tak naprawdę, który jest kompletnie odizolowany. Nie jest to drogi kraj pod kątem podróżowania i noclegu. Są różne miejsca noclegowe, lepsze i gorsze. Ja raczej nocuję w tych lepszych z uwagi na motocykl, z uwagi na, no też żeby mieć święty spokój. A i tak te droższe, te lepsze wcale nie są takie drogie. Więc to jest spokojnie średni budżet, więc można spokojnie pojechać. Może to być także dobry tranzyt do Tadżykistanu bądź Uzbekistanu. W zasadzie byłoby to najlepszym pomysłem, bo jechać w tej we w tę trasę Herat, Kandahar, Kabul i z powrotem to trochę nuda. No ale rzeczywiście taki tranzyt do Pamir Highway to byłby super pomysł. Więc no cóż, w zasadzie wycieczka się kończy, przygoda się kończy. Od jutra, jadąc, trzeba pomyśleć o jakimś kolejnym temacie. Coś wymyślę na 100%. Może nie od razu, trzeba chwilę też pomieszkać i pożyć z rodziną i popracować też. Ale to fajne jest. Mi się to strasznie podobało. Jestem ogromnie zadowolony, że wszystko się do tej pory przynajmniej udało bezpiecznie, nic nie wydarzyło, nie było żadnej awarii w zasadzie. Motocykl bardzo dobrze się sprawował, mimo to, że dostał strasznie w kość. Momentami tam ABS z przodu to non-stop chodził, szczególnie na tym jednym odcinku. Więc no cóż, jutro rano wyjeżdżam z Teheranu do Tabriz, to jest 600 km, bardzo dobrej szosy, zresztą w ogóle Iran po przyjechaniu z Afganistanu to już w ogóle jest zachód prawie, że. I pojutrze wjeżdżam do Turcji. W zasadzie to jest tranzyt do domu. No i coś jeszcze. W zasadzie tyle z tej wycieczki. Czas wyłączyć kamerę.
Rok temu, jak jechałem przez Iran, chciałem wjechać do Teheranu, ale były wtedy te zamieszki z uwagi na śmierć tej dziewczyny. Więc zdecydowanie odradzono mi wjeżdżać motocyklem bardzo widocznym do Teheranu. Dzisiaj jestem w Teheranie. Miałem tu przyjechać wczoraj wieczorem, ale było tak gorąco, że nie miałem już siły na to. Więc przyjechałem pod tą wieżę. Ona się nazywa Milad Tower. No i czas stąd wyjeżdżać. Jest 7:40, już jest 25 stopni, zaraz będzie 30 parę, więc trzeba uciekać stąd. No, kierunek Tabriz 620. Po 2 tygodniach Magnum Double Chocolate, niebo w gębie. Na stacji Shell w Turcji. To jest Polska. Mój dom za 400 km. 19 dni temu wyjechałem z Dubaju po to, żeby dojechać do Warszawy. Ale stwierdziłem, że po co jechać bezpośrednio, skoro można zobaczyć jeszcze jeden kraj, w którym nie byłem. Afganistan. Więc przejechałem blisko 9000 km. Spędziłem około 10 dni w Afganistanie. Poznałem mnóstwo ciekawych ludzi, miałem mnóstwo fajnych przygód. Teraz zostało 400 km do domu. Czyli coraz wolniej, bliżej celu.